No ale powiedz mi, Simo, no dobra, no czyli z Jankiem nie mówisz w domu po polsku. No to jak ty się nauczyłaś polskiego? E, e, mm, Bo m- jak przyjechałaś do Polski, to nie umiałaś polskiego. nie, zero. Mam lekcje. Jeden raz w tygodniu, Mhm. ale teraz jest serious. Like, Bardziej na serio. bardziej na serio teraz, Mhm. bo before, Wcześniej? nie było serio. Mhm. Co? Lekcji Mhm. i oglądam czasami polskiej telewizji, jak serialu. Na przykład teraz oglądamy Matki Pingwinów. Matki Matki pingwinów? Pingwinów jest bardzo... A oczywiście napisać po włosku, Aha, ale nic rozumiesz. okej. Rozumiem, oczywiście. Napisy po polsku. No, po Po włosku. włosku. No, Okej. po włosku, bo jest trudne słuchać tylko po polsku. Mhm. I teraz oglądam YouTuber. Mhm. Nie pamiętam, Marcin. Simona została fanką Marcina Banota, tego co Marcina się wspina. po budynku. Tak, w budynku. Ale I- on mówi właśnie, bo wy jest na Śląsku mieszkacie, Na on też Śląsku, mówi z takim tak, śląskim tak, akcentem. tak. I, Mocnym. tak, i problem jest, że w Mhm. YouTube, tak? No i- mhm. Na YouTubie nie są napisać po włosku. I twój video tak. Mhm. To Wiem. dla ciebie robię. Twój video tak. Twój video tak, bo oglądam. O, super. Kamil też. No. No, serio, oglądam, No, oglądam wierzę twoje ci, video wierzę też ci. i są napisać, ale Mhm. Marcin video nie Marcin, są. proszę cię, jak nas oglądasz, dodaj napisy po włosku, bo Simo Tak, chce proszę. Simo chce cię Proszę. oglądać. I no, ale jest może lepiej, bo nie, I don't focus, nie focus. Nie skupiam Nie się. skupisz się, brawo, dzięki. Nie skupisz się napisać, Mhm. tylko szukam i oglądam, bo bardzo lubię temat, Mhm. bo on spinać Bo ty i też. to jest secret. To jest sekret. Albo Klucz. albo To sposób. jest klucz, Mhm. może oglądać coś, ty lubisz. Mhm. Co ty lubisz i zawsze spróbuję mówić. Mówiłam, że nie mam dużo okazji, bo pracuję we Włoszech, Po po włosku. włosku i po angielsku też. I pracuję w domu. Mhm. Ale na przykład, kiedy idę na siłownię Mhm. i spinaczka, Mhm. Na tak, na wspinaczkę. spinaczkę, mam grupę i zawsze spróbuj mówić. Na Super. przykład, kiedy jestem w miasto, nie wiem, zawsze spróbuj, kiedy na przykład when I have to order, Kiedy muszę zamówić? zamówić, zawsze mówię po polsku, bo Mhm. wiem, to ciężko wiem. Mhm. I zawsze, i myślę, że to jest respect the country. Mhm. To jest taki szacunek dla kraju, Szacunek tak? dla kraju, Mhm. tak. Mhm. Musi się mówić po No, polsku. ale to jest też dla ciebie super okazja, no bo wiesz, bo to jest co innego właśnie mieć te lekcje w domu, ale tak jak próbujesz na żywo to robić, no to super. No ale Tak, tylko dzisiaj spróbuję. Simo zamawiała dzisiaj kawę i herbatę Dziękuję, ale jest trudne, jest bardzo stresujące, serio. i się dogadała, Bardzo. i się dogadała bez problemu. Czyli masz raz w tygodniu lekcje i oprócz tego oglądasz telewizję polskie Telewizję. I podcast też, podcasty słuchasz. twój też. Mój też, no kurczę. Czasem rozmawiamy, żeby nie było. No i Czasami tak. Żeby nie było, że jestem taki najgorszy. Nie muszę chyba mówić wszystkim, bo Tak. już wszyscy widzą, że mówisz bardzo dobrze po polsku. Dzięki. No ale stary, opowiedz trochę o tym, Mhm. jak ty właściwie jak to zrobiłeś, że mówisz tak dobrze po polsku? Jak to się stało? Jak się uczyłeś? Na takiej zasadzie. Droga uczenia się zmieniło, ale pierwszy rok spotykałem się tylko z Polakiem, z Polaków, tak? Tylko z Polakami. Z Polakami, tak, tylko z Polakami. I ja byłem taki shy, ale tylko dużo słyszałem
I powtarzałem. Okej, dużo Tak. słuchałeś po prostu Słuchałem. polskiego i powtarzałeś, tak? I dużo uczyłem się tak sposób. A potem było dużo podcastów po polsku, dużo filmiki na YouTubie, ale trzecia lata była trudna dla mnie. Ja byłem taki frustrowany i taki prawie odejść. Że chciałeś jakby co, rzucić tę naukę Aha. polskiego? Aha. Czemu? Bo wiesz, wyglądało dla mnie, oczywiście nie było prawda, ale wyglądało dla mnie, że nie robiłem progres i nigdy nie będę mówić pełny. Mhm. I wiesz, byłem taki niemotywowany. Okej. No ale i to się zmieniło u ciebie po pewnym czasie? Tak, ja nie mówiłem po polsku, nic nie uczyłem się i tak, taki tylko po hiszpańsku i moje kolegę było tylko hiszpański mówiąc, nie, Hiszpańskojęzyczni? hiszpańskojęzyczny. I tak, ale ostatnie lata Mhm. ja mówiłem, okej, muszę mówić z moją żoną, bo taka jest moja motywacja, moja żona, wiesz? I 3 miesiące mówiłem tylko po polsku Okej. z moją żoną, Czyli każdego dnia. Czyli co się wydarzyło takiego? Czy miałeś ten trzeci rok, tak jak mówisz, w tym trzecim roku miałeś taką załamkę, to się mówi załamka, kojarzysz to słowo? Załamka? Nie. No takie właśnie załamka, czyli takie załamanie, no takie... Aha, taki miałem dość. No właśnie taki dość, że A. taki... I był jakiś taki punkt zwrotny, że jakaś taka sytuacja, że co, że nagle zmieniłeś swoje podejście, czy Mhm. co się stało, że nagle zmieniłeś zdanie? Wiesz, że okej, bo mieliśmy ślub, wiesz? I to dlatego byłem taki, nie, muszę mówić po polsku, bo mieliśmy ślub cywilny Okej? w Polsce i ja potrzebowałem mówić po polsku. Tak? Aha, że I na tym ślubie rozumieć. musiałeś mówić po polsku. Tak, i rozumiem wszystko, bo jeżeli ja nie rozumiem, to nie się udało, Aha. wiesz? I to była bardzo poważna sprawa. No tak. To dlatego byłem, okej, 3 miesiące będę mówić tylko po polsku z moją żoną, Mhm. to od poniedziałek do piątku mówiłem tylko po polsku. No dobra, ale to mówisz dopiero po tych 3 latach, tak? Mhm. A te pierwsze 3 lata, czy na początku waszej znajomości, bo twoja żona już wtedy mówiła po hiszpańsku, rozumiem. Tak. I rozmawialiście tylko po hiszpańsku ze Tak. sobą. Mhm. Okej. I po tych 3 latach, można powiedzieć, nagle mówisz nie, bierzemy ślub, Tak. rozmawiamy tylko po polsku. Mhm. Czyli miałeś taką mocną motywację miałeś. No po tak, prostu. no tak. No dobra, a powiedziałeś, że w tym pierwszym roku dużo słuchałeś, tak? Że tylko słuchałeś, ale oprócz tego słuchania robiłeś też coś, nie wiem, miałeś jakieś lekcje, czy to było tylko słuchanie? Nie, pierwsze 2 lata miałem lekcję na iTalki Mhm. i taki 2 razy na tygodniu, ale było tylko lekcje konwersacyjne. Mhm. I tyle. To Okej. robiłem. iTalki to jest taka strona, gdzie można kupić sobie lekcje po prostu, tak? Tak. Z jakimś nauczycielem albo Mhm. po prostu z native'em z danego języka. Czyli Mhm. kupowałeś po prostu lekcje z Polakami konwersacyjne. Tak. Okej. No ale na początku nie rozmawiałeś po polsku, to jak te lekcje wyglądały? Ja mam taki sposób, że jak zaczynam uczyć się języki, Mhm. ja robię listę, takie pytanie, które chcę zapytać. Okej. Aha. I takie możliwe Możliwe odpowiedzi na te pytania? możliwe odpowiedzi. I tak, i zapytam, albo proszę moje nauczyciele, Mhm. żeby napisz wszystko na czat. Okay? Mhm. I ja to tłumaczę, rozumiem i potem napiszę na tłumaczenie Okej. i mówię. Okej. I Rozumiem. tak uczyłem się. Czyli taka metoda, kupujesz lekcję z nauczycielem, ale nie taka stricte lekcja, że gramatyka, tylko bardziej konwersacja. Konwersacja. Ty go pytasz na zasadzie, że to ty pytasz go Aha. to, co potrzebujesz Tak.
I on ci po prostu odpowiada, tak? Tu próbujecie I wymawiać. jest i tak bardzo dalej. ważne, że ja prowadzę lekcję, tak? Bo jeżeli oni prowadzą lekcję, ja nic nie będzie rozumieć. No w sumie, no To... stary, no to jest ciekawe podejście, no tak. Bo jak kupisz po prostu lekcję i właśnie, nie wiem, 90% mówi ten nauczyciel, no okej, słuchasz, Mhm. ale właśnie faktycznie, żeby wiesz, żeby wyciągnąć jak najwięcej, no to tobie musi zależeć na tej lekcji, tak? To Tak. ty musisz chcieć się nauczyć tego języka. Nauczyciel, on ci Mhm. tylko, to jest trochę, nie wiem jak to nazwać, jak takie wsparcie, nie? Jak takie narzędzie, no to jest trochę brzydkie powiedziane, Tak. Mhm. ale no to ty musisz chcieć się nauczyć tego języka. Mhm. No dobra, ale ty miałeś tą tak naprawdę przewagę nad innymi, Mhm. że ty już że jakby mieszkałeś w Polsce, tak? Więc właśnie miałeś to, że mogłeś na co dzień słuchać tego języka, przynajmniej, tak? Mhm, Tak jak mhm. mówiłeś. Mhm. No a co byś polecił komuś, kto nie mieszka w Polsce, nie wiem, jeszcze może ma w planach się przeprowadzić do Polski, albo po prostu chce się nauczyć języka polskiego, bo nie wiem, bo tak, nie? Bo ma takie hobby. To co byś polecił takiej osobie? Na start. Od początku jest bardzo ważne, że ty zaczynasz mówić, ok? Wiem, że nie wiesz nic, ale możesz robić jak ja robię. I to nie jest mój sposób. To ja uczyłem się z czy znasz Benny Lewis? Nie. Nie? Kto Okej. to jest? On jest poliglota i on budował ten metod albo sposób, żeby uczyć się języki, że ty robisz taka lista pytań, taka, wiesz? I możesz to znaleźć na stronie fluentin3months.com i są dużo materiały, Mhm. tak? To jest pierwsze. Zaczynać mówić od początku. I drugo, że znaleźć taki podcast albo show na YouTubie, które lubisz i nie jest dla uczyć się język polski. Jest na przykład, ja lubię marketing, ok? To ja zaczynałem słuchać na ten podcast, nazywa się marketing, albo marketing na biznesu, nie wiem. Mhm. I Po polsku podcast. po polsku. rozumiem. I oczywiście, że nie rozumiem nic, ok? Ale coraz zaczynałem rozumieć więcej, teraz rozumiem prawie wszystko, tak? Ale musisz taki, jak się mówi, No musisz robić ten taki resistir? musisz robić ten taki Input, input, tak, tak? input. Czyli po polsku to by było, nie wiem, wsadzać. Tak. Wsadzać do głowy ten język, I tak? takie nie musisz chceć rozumieć wszystko, tak? Mhm. Tak się zaczyna. Czyli znaleźć po prostu coś takiego, co cię słuchać po prostu content, tak? Jakieś treści z tematu, które cię interesują w Oczywiście. twoim języku ojczystym, ale robić to jakby w twoim docelowym języku, którego chcesz się nauczyć. No ale jak dochodzi do tego momentu, bo jak ja oglądam twoje filmiki na Instagramie, ty jesteś naprawdę, znasz bardzo, wiesz, szczegółowo, jeśli chodzi o gramatykę języka polskiego, naprawdę jesteś też w stanie fajnie to wytłumaczyć, dlaczego coś na przykład odmienia się tak, a nie inaczej. No i nie powiesz mi, że doszłaś do tego samą, musiałaś jakoś się jeszcze ekstra Nie, uczyć Nie polskiego. powiem, bo to nie jest koniec mojej No historii. właśnie. Bo jak pracowałam w KFC, spotkałam swojego byłego męża, w sensie, że tak powiem. Na tamten czas, no to był chłopak, później mąż i tak dalej, był Polakiem. I wiesz, zaczęłam mieć po prostu, zaczęłam żyć po polsku, w sensie, wiesz, wszystko, jakieś kłótnie, jakieś fajne wydarzenia, jakieś święta rodzinne, jakieś, wiesz, wszystko miałam po polsku i zrezygnowałam na jakiś czas z rosyjskiego, w sensie, nie wiem, odcięły się te kontakty, wiesz, ze znajomymi gdzieś tam z Białorusi, coś tam, gdzieś tam z rodziną mnie już się komunikowałam i w jakimś momencie
chciałam bardzo dobrze mówić po polsku i zaczęłam po prostu mega się uczyć i zagłębiać, bo na przykład wstawałam o 5, włączałam sobie polskie wiadomości, wiesz, w telewizji, później czytałam jakieś gazety, później coś oglądałam, pamiętam, że zawsze puszczałam sobie w tle, nie wiem, czy kojarzysz taki kanał Przeciętny Człowiek właśnie na YouTubie? No właśnie, kocham go po prostu. I w tym czasie już miałam zajęcia z uczniami i na zajęciach musiałam odpowiadać na mega, mega dziwne, skomplikowane pytania. W sensie miałaś zajęcia jako nauczycielka? Już miałam, zgadza się, tak. I to było mega fajne doświadczenie i boost w tym samym momencie, bo miałam różnych ludzi wtedy, mega fajnych, którzy mnie nauczyli bardzo dużo rzeczy. I nie tylko jeżeli chodzi o polski, a też o życie. I wiesz, po zajęciach miałam, nie wiem, jakieś tam spotkania z kolegami, później oglądałam jakiś film czy serial, wiesz, po polsku i coś tam. I po prostu nie polecam, Czemu? nie polecam tego, bo to mnie wykończyło bardzo, bo no wiesz, wstawanie o 5 i cały czas robienie wszystkiego, żeby tylko nie wypaść źle, w sensie wiesz, gdy mówię po polsku. I Aha, mówisz tak. w tym znaczeniu, że miałaś, że tak bardzo starałaś się mówić wszystko Tak. poprawnie, tak? Okej, w ten Zgadza sposób. się. Tak, nadal wiesz, nadal się staram i tak dalej, ale już przepracowałam sobie to w głowie i wiesz, i tyle, ale też lubię zagłębiać się, wiesz, i wyszukiwać w sensie wszystkiego. Ty w jaki sposób uczyłeś się języków? Ty bardziej właśnie uczyłeś się, z tego co rozumiem, tak? Ze słuchu, tak? Tak, z I słuchu, nie? co, próbujesz teraz wykorzystać te swoje doświadczenia, żeby nauczać innych, rozumiem? Akurat tak jak mówiłeś. No. Ja często łapałem, tak wiesz, łapałem i słyszałem i powtarzałem od razu. To też jest bardzo ważne i bardzo, jak się mówi advice na przykład? Że jakaś wskazówka? Kasówka, nie? Że jak słyszysz jakieś słowo, które nie znasz, zapytaj się od razu, co to znaczy, jak to się mówi, jak to się wymówi, jak to się mówi i na przykład, ja od razu na przykład, jak nie wiedziałem na początku, jak przyjechałem do Polski, jak się mówi zamówić, jak się mówić ordinar, zamówić, jak się zamówić kawę i pomału potem, wiesz, robisz jedno zdanie i No w pewnym to- momencie już umiesz po polsku powiedzieć. Polski jest faktycznie taki trudny, jak mówią, z twojej perspektywy? Tak. Tak. A Tak, co jest bo- najtrudniejszego dla ciebie? No bo ty mówisz, stary, jak na 4 lata, naprawdę, wiesz, nie masz, jesteśmy teraz tutaj, rozmawiamy ze sobą już długi czas, Mhm. nie masz żadnego problemu z komunikacją, więc można Bardzo powiedzieć, że dziękuję. twój... Bardzo Bo to jest tak naprawdę najważniejsze, no bo po co się uczysz języka? Po to, żeby w nim rozmawiać, po to, żeby tak, się, żeby się komunikować. Nie zawsze musisz powiedzieć, wiesz, 100% Idealnie, no. poprawnie, tak? I ty nie masz z tym najmniejszego problemu. Mhm. Więc z twojej perspektywy, co jest takiego najtrudniejszego w języku polskim i co jest takie, jakbyś mógł właśnie taką jedną wskazówkę dać, ale stricte pod język polski, na czym powinni się skupić uczniowie polskiego? Okej, najtrudniejsza rzecz może jest to, że zależy kto to mówi, jest inaczej się mówi, na przykład ta odmiana na koniec, że na przykład Odmiana przez przypadki to się nazywa. odmiana przez przypadki? No. Okej, odmiana przez przypadki, na przykład, wiesz o co mi chodzi, że Na przykład nie wiem, tu jest kubek. Tak, chcę kawę, w a kubku. no, Kawa w kubku to jest kubek, tak? I właśnie tak o to mi dalej. chodzi. Ja jestem Kamil, jestem z Kamilem, Jestem z Kamilem. idę dzisiaj na dwór nie wiem, idę do Kamila Idę i tak do Kamila, dalej. no, właśnie o Bo to w chodzi. hiszpańskim to nie istnieje, tak? Nie ma Ani- czegoś takiego i chyba to jest najtrudniejsze. I dlatego myślę, że obcokrajowi, wiesz, ludzie, którzy pochodzą z zagranicy, że boją, bo słyszałem, że ciągle jest inaczej, to nie mam szansy się uczyć. Ale ja Ale to jest nieprawda. to nie jest nie, to nieprawda. No, potem to jak
będziesz widział, to naturalnie będziesz to robić, nie? Ale i tak nie trzeba się martwić o błędów, bo będziesz miał błędów, o to chodzi. Tak, Tak się uczysz. Popełniasz błędów, a potem poprawisz to, a może nie, tak. ale i tak się Bo starasz. czy powiesz, idę z Kamil, Tak. idę do Kamil, to Idę jest z- niepoprawnie gramatycznie, ale jakby wiadomo o co chodzi, nie? Wiadomo, To jest co najważniejsze na początku, a potem tak jak mówisz, jakby osłuchując się, słuchając tych Że Polaków, tak, native'ów i tak dalej, ty się przyzwyczaisz Tak, do tak, tego tak. i tak ty się uczyłeś, ja rozumiem, tak? tak jest. Idę do Kamila, wiesz, i jestem z Kamilem, O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. wiesz. Super, To super. trzeba czasu, kwestia czasu i Wszystko jest do się zrobienia. starać, kurczę, bo jak nie się starać i uszukiwasz się, że A co chcesz powiedzieć? engañarse. No, że nie można się oszukiwać samego siebie, tak? Tak, nie oszukiwać się do siebie. Jak chcesz się uczyć polskiego, to trzeba naprawdę starać się. Ale wszystko jest do zrobienia. Ale wszystko jest do zrobienia. No i elegancko. No a jeśli ogląda nas teraz jakaś osoba, być może jakiś Polak, który chciałby uczyć się obcego języka, być może ktoś, kto zna polski i też chciałby zacząć się uczyć jeszcze innego języka, albo jeśli ja chciałbym zacząć się uczyć obcego języka, no to co byś właśnie poleciła? Od czego należy zacząć? Co jest najważniejsze? Właśnie mam zacząć, mam kupić lekcje, mam coś obejrzeć, mam coś oglądać. Od czego ty byś poleciła zacząć? To ja podam taką metodę, którą ja zazwyczaj używam, kiedy chcę rozpocząć naukę nowego języka. To są metody, które moim zdaniem dla mnie są najlepsze. Ja zawsze zaczynam ja w ogóle uważam, że im mniej materiałów, tym lepiej. Ponieważ jak mamy mnóstwo różnych materiałów, to nie wiadomo, na czym się skupić. Także ja sobie wybieram jedno źródło, z którego będę się uczyć. Czy to jest podręcznik, czy kurs online, ale wybieram sobie jedną rzecz dobrej jakości i po prostu się z nią uczę. Zazwyczaj tak do poziomu takiego, można powiedzieć, że B1. Żeby po prostu z niej uczę się gramatyki, trochę słownictwa. Ja na przykład bardzo lubię serię Asimil, i więc sobie z nią pracuję. To są książki jakieś? Asimil? Tak, to są książki, które mają bardzo fajną metodę, ponieważ ona polega na tłumaczeniach. Jest dialog, załóżmy po polsku i dialog po angielsku. I można z nimi pracować na różne sposoby, ale ja po prostu jakby pracuję sobie z tym dialogiem i później tłumaczę go z angielskiego na polski. Potem na przykład po kilku godzinach albo następnego dnia tłumaczę z powrotem moją wersję polską na angielski. W ten sposób sprawdzam, czy nauczyłam się tego, co było w dialogu. To nie jest moja metoda, to jest metoda Loki Lampariello i jest świetna. Ja zawsze jej używam, jak zaczynam nowego języka i ona jest dla mnie super. To, co jeszcze zawsze robię, to skupiam się na czasownikach, ponieważ czasowniki, nie da się zbudować zdania bez czasownika. Dlatego ja lubię sobie na przykład wydrukować listę 100 na przykład czasowników najczęściej używanych w danym języku, ale też nie uczę się jej na pamięć, tylko po prostu w miarę z czasem na przykład układam sobie z nimi zdania, albo po prostu zerkam sobie na tą listę i po prostu po jakimś czasie je zapamiętuję. Także Ale czasowniki. tłumaczysz sobie na przykład, drukujesz sobie tylko bezokoliczniki, czyli tą podstawową formę czasownika, czy też uczysz się je odmieniać? Czy to po prostu ze słuchu potem z czasem już kojarzysz, w jaki sposób należy je odmieniać? Jak to wygląda? Zależy od języka, natomiast zazwyczaj, jeżeli to jest na przykład język angielski czy francuski, to przygotowuję sobie listę bezokoliczników, czas teraźniejszy i formy przeszłe. Tak jak po angielsku to zawsze do kartkówki trzeba było wykuć te 3 formy czasowników, tak samo po francusku też są te formy przeszłe, ale na przykład nie uczę się tak stricte odmieniać ja, ty, on, ona, oni. Wystarczy, że znam bezokolicznik i później jak na przykład coś oglądam, czegoś słucham albo po prostu widzę to słowo, to jestem w stanie rozpoznać, że to jest to słowo po prostu odmienione przez osoby. Okej. Jest coś jeszcze, na co należy zwrócić uwagę? Tak myślę.
no, moim zdaniem ważne jest, żeby otaczać się tym językiem od początku, czyli coś tam sobie słuchać. A, to zapomniałam właśnie powiedzieć, że zawsze jak wybieram sobie kurs albo podręcznik, to wybieram sobie taki, żeby miał też nagrania, bo to jest bardzo ważne i lubię pracować z nagraniami metodą shadowing, czyli powtarzanie po native speakerach, żeby ćwiczyć też akcent, wymowę. No i otaczanie się tym językiem, oglądanie, słuchanie. Potem na poziomie bardziej zaawansowanym też można dodać czytanie. Także to są takie metody, które dla mnie działają, ale no, ja na przykład nigdy nie używam fiszek, ale wiem, że na przykład dla wielu osób taka metoda jest fajna, dla wielu osób ta metoda działa, także moją taką radą jest to, żeby słuchać, co inni mają do powiedzenia na temat nauki języków, ale też jakby mieć swoje zdanie i wiedzieć, jeżeli na przykład ktoś twierdzi, że dana metoda jest beznadziejna, ale dla ciebie na przykład ona jest super, no to nie rezygnować z niej, bo nauka języków to jest bardzo osobista sprawa i każdy wie, co jest dla każdego najlepsze. No to w takim razie, jak uczysz Białorusinów, ale jak są to takie osoby, które może nie takie jak ty, że wiedziały zawsze, że gdzieś tam się przyszykowywały do nauki języka polskiego, tylko nie wiem, chcą się przeprowadzić do Polski i zaczynają faktycznie od zera. No to ile na przykład im zajmuje ta nauka języka polskiego? Czy właśnie to jest tak, że te języki są tak podobne, że oni właśnie bardzo szybko się uczą? Jak to wygląda w praktyce? Właśnie ja uczę osoby zawsze. Nie jest tak, że tylko jakby, nie, że to jest moja zasada, że uczę tylko osoby, które już mieszkają w Polsce, ale po prostu zawsze tak wychodzi. Miałam tylko 2 uczniów, którzy w Białorusi jeszcze mieszkają, ale tak większość już mieszkają w Polsce i mają wokół siebie to środowisko, więc już potrafię powiedzieć dziękuję, dzień dobry, będzie kartą i tak dalej, proszę aplikację. Mają input już, że Tak. nie? Tak, No, no. no. Jakie było pytanie? No właśnie, ile zajmuje osobie białorusińskojęzycznej, tak? Ukraińskojęzycznej w tym przypadku, bo mówisz, że to nie jest to samo, co na przykład rosyjskojęzycznej. Tak? Ile właśnie zajęłoby swojego, nie wiem, doświadczenia osobie takie nauczenie się języka od zera? No bo wiesz, jak ja rozmawiam często, wiesz, teraz jest bardzo dużo. Sorry, ale nie umiem nigdy rozróżnić, czy to są osoby z Ukrainy, czy z Białorusi, wiesz. Bo wiesz, jak widzę, na przykład na Instagramie, widziałem twój kanał na początku, wiesz, widzę, cyrylicą pisane, no to mówię, no albo z Ukrainy, albo z Białorusi, ale nie wiem skąd. No. Ale właśnie, wiesz, też często słychać, idę gdzieś, wiesz, do restauracji, często te osoby pracują, to nie wiem, kelnerzy właśnie na przykład, nie? Czy gdzieś w sklepie, jakby słyszę zazwyczaj, że to są osoby, że to są właśnie osoby ze wschodu, bo mają delikatny akcent, ale mówią, no zajebiście, zajebiście po polsku, nie? I ile właśnie zajmuje nauczenie się takim osobom polskiego, jak myślisz? Myślę, że to akurat jest aktualne dla wszystkich języków słowiańskich, bo żeby dojść do poziomu wzajemnego porozumienia, to nie potrzebujesz wiele czasu. To tydzień. Tak, tydzień, nie tyle. Ale żeby nauczyć się poprawnemu mówieniu, poprawnego użycia tego języka, to też zależy od tego, ile masz czasu. Bo na przykład też ja bardzo często widzę takie kursy na Instagramie B1 w 3 miesiące i tak dalej, ale ja nie wiem, nie znam żadnej osoby pracującej, dorosłej, która by miała tyle czasu, żeby w te 3 miesiące sobie zrobić ten B1, bo to naprawdę trzeba by było siedzieć na tym polskim codziennie. No, więc jeżeli tak wziąć, że masz zajęcia z korepetytorem, z lektorem 2 razy w tygodniu, tak powiem, plus zadania domowe, które robisz systematycznie, tak wiesz, codziennie, co 2 dni, takie malutkie, ale systematycznie, żeby też, co to znaczy nauczyć się języka? No to jest bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem to jest być w stanie porozumieć się praktycznie w każdej sytuacji, którą wiesz, tak jak ty mówisz, musiałaś kupić kartę SIM, nie? Ja teraz idę i jestem w stanie się porozumieć, mówię komunikatywnie po prostu, tak? Nie muszę odmieniać wszystkich przypadków, ale mój rozmówca mnie rozumie i ja rozumiem jego. To jest dla mnie nauczyć się języka. Po prostu mówić komunikatywnie, ale nie muszę odmieniać wszystkich przypadków. Wiesz, o co chodzi. Chcę osiągnąć swój cel, nie? To jest... Tyle, żeby wzajemnie się porozumiewać ze sobą. No tak, tak.
Miesiąc wystarczy, jeżeli rozmawiasz z ludźmi i się ich nie boisz. Wow. Ja tak uważam. Jak ktoś do ciebie podejdzie i powie pan, kawa, albo wiesz, po polsku mówimy na pan, pani, a na wschodzie mówimy po białorusku, ukraińsku, rosyjsku też na wy. Mhm. Jeżeli ktoś do ciebie podejdzie, dajcie kawę. To nie jest poprawne, to nie jest po polsku, ale zrozumiesz No przecież. tak. No. Dlatego macie ten, nie wiem, czy w Polsce są handicap, to się mówi, macie ten, wiesz, no tą przewagę, nie? Jak Tak. teraz nas ktoś słucha z Ameryki, to jest wkurzony na ciebie. Jak uczysz się języków? Jak opanowałaś 5 języków? Jakie metody najlepsze? Okej, jak zaczynam zupełnie od zera, to ja lubię sobie zacząć z 1000 najbardziej używanych słów w danym języku, Mhm. żeby już umieć jakieś podstawowe zdania budować. Te wszystkie ale, bo, dlaczego. Też jest taka fajna metoda, żeby nie uczyć się wszystkich form ja, ty, on, oni, one, tylko tych, których najczęściej używasz. Na przykład my, jak wiesz, że podróżujesz z kimś, albo ja, Mhm. albo ty, czy grzecznościowa, jeżeli w danym kraju jest taka forma. I żeby naprawdę wyciągać sobie to, co jest dla ciebie najważniejsze. No i bardzo dużo właśnie autentycznego kontentu, czyli jakieś, nie wiem, moje reelsy na Instagramie to jest brazylijski, portugalski, hiszpański, Mhm. polski i angielski i to się wszystko, i jeszcze włoski, i to się Mhm. wszystko tak mieli. I ja zawsze sobie coś tam, o to fajne, to sobie zapiszę jakieś wyrażenie, nie? Mhm. No i rozmawianie z natywami po prostu. Plus to, co najbardziej, mówić od samego początku. Nawet jak umiesz tylko zamówić szklankę wody, zamów tą szklankę wody, dostaniesz feedback, mega działa i od razu już przełamujesz tą barierę, nie? Bo jak ktoś, widzę to u uczniów, że umieją wszystkie przypadki, tak się wyuczyli, a wciąż się boją mówić, bo tyle myślą nad tym, jaki to przypadek na przykład, że nie są w stanie. Mhm. A lepiej jest mówić z błędem, ale przynajmniej swobodnie.